W chwili, kiedy to nagrywam, jestem na 6. semestrze studiów. Przez te wszystkie lata miałem okazję wykonać wiele różnych projektów. Niektóre z nich były bardzo ciekawe i nauczyły mnie czegoś pożytecznego. Inne były zwykłym, miejmy to za sobą. A jeszcze inne odebrały mi niezliczone godziny życia, odcisnęły nieodwracalne znamię na mojej psychice i po dziś dzień śnią mi się w moich najstraszniejszych koszmarach. Ale spokojnie, nie będę dzisiaj gadać o tych projektach, ponieważ dzisiaj przedstawię wam moją nową grę, która swój zalążek ma w projekcie, jaki zrobiłem na studia. Panie i panowie, przedstawię wam Make Me a Maze. Ale zaraz, chwila, moment, stop. Co tu się stało? Co to w ogóle był za projekt? Spokojna głowa, zaraz wszystko powiem. W 4. semestrze miałem przedmiot zwany Sztuczna Inteligencja. Już na dzień dobry mieliśmy projekt z niego i musieliśmy wybrać jeden z dostępnych tematów. Tematem, który rzucił mi się w oczy, była optymalizacja gry za pomocą sztucznej inteligencji i od razu wpadłem na pomysł potencjalnej gry. Wyobraźmy sobie mysz biegającą po labiryncie, szukającą sera. Mysz byłaby sterowana przez sztuczną inteligencję i mogłaby pamiętać układ labiryntu oraz wchodzić w interakcje z obiektami w nim. Mój profesor postanowił rozszerzyć ten pomysł i zastosować tzw. algorytm mrówkowy. W dużym skrócie, mrówki biegają sobie losowo dookoła w poszukiwaniu jedzenia. Jeśli jakaś odnajdzie jedzenie, bierze kawałek ze sobą i zostawia za sobą ślad enzymów zapachowych, który pomaga mrówkom odnaleźć źródło pożywienia. Mniej więcej tak działały postacie w naszej grze. Po dotarciu do celu, postać, która zdobyła skarb jako pierwsza, zostawiała specjalny ślad, który wskazywał innym drogę do celu. Ta gra była sobie takim śmiesznym symulatorem bądź sandboxem, w którym gracz mógł dostosowywać labirynt i patrzeć, jak SI sobie w nim radzi. Ale póki co nie miała w sobie zbyt wiele osobowości, no bo białe ściany, jakieś losowe kształty... I wtedy pojawił się genialny pomysł. Na pewno większość z was kojarzy serie takie jak Indiana Jones czy Tomb Raider. Zarówno Indy, jak i Lara Croft byli poszukiwaczami przygód eksplorującymi najdalsze zakątki świata, odnajdując najdziwniejsze artefakty, a czasem nawet napotykając boskie moce. Więc skoro mamy grę, w której SI ściga się do skarbu w labiryncie, to czemu by nie zrobić z tego symulatora poszukiwaczy przygód? Cóż... Ponieważ niedawno dowiedziałem się, że ten pomysł został już zaklepany przez grę, która nazywa się Dungeon Tycoon i wychodzi już w tym roku. Czyli co? Nic z tego nie będzie? Mam po prostu rzucić to w diabły? Nie. Wystarczy zmienić podejście. Postanowiłem zmienić koncept gry na coś zupełnie innego, coś, co może wyprzedzić potencjał oryginalnego projektu. Czy kiedykolwiek graliście w grę o nazwie Spore? Jeśli tak, to po pierwsze, mieliście świetne dzieciństwo, a po drugie, na pewno pamiętacie niesamowity dodatek do tej gry, jakim były kosmiczne przygody. Ten dodatek pozwalał wam na tworzenie własnych historii zwanych przygodami. Przygody mogły mieć różne cele, wyzwania i przeszkody, a wszystko ograniczała jedynie nasza wyobraźnia. Kosmiczne przygody były niesamowite i były idealnym dowodem na to, że Spore miało niesamowity potencjał jako gra. Dlatego też do dziś mam uraz do EA za zamknięcie Maxis. No dobrze, ale co moja gra ma z tym wspólnego? Cóż, postanowiłem, że Make Me a Maze będzie grą, w której gracz projektuje labirynty, które potem będzie próbował przejść. Moim celem jest wprowadzenie jak najwięcej możliwości o wysokiej różnorodności. Mając do dyspozycji dużą bazę zasobów, gracze będą mogli tworzyć swoje własne, unikalne poziomy. To wszystko brzmi bardzo ambitnie, wiem. Dlatego też uznałem, że Make Me a Maze będzie projektem bardziej pobocznym oraz taki, który będzie przez długi czas rozwijany. Bo powiedzmy sobie szczerze, możliwości jest potąd. No, wszystko fajnie, ale ja tu gadam, a to przecież jest devlog, co nie? No właśnie. Czy w grze jest cokolwiek zrobione? Odpowiedź brzmi i tak, i nie. Zacznijmy od tego, że utworzyłem zalążek edytora labiryntu. Po uruchomieniu gra generuje labirynt, bazując na ustalonym przez gracza rozmiarze. Labirynt składa się z tzw. węzłów, czyli pól, które można edytować lub urozmaicać o jakiś obiekt gry. Ścieżki labiryntu są generowane na podstawie algorytmu przeszukiwania w głąb.
W dużym skrócie ten algorytm pozwala mi na przejście przez każdy węzeł labiryntu, tworząc po drodze korytarze między nimi. Utworzyłem też proste UI, które pozwoli Wam na wybieranie obiektów labiryntu według kategorii. I co najważniejsze, dodałem możliwość rozpoczęcia przygody. Póki co, jedyne co można tam robić, to obracać się i biegać, ale hej, działa! Yippee! Jednakże nadal jest wiele rzeczy do zaimplementowania. Do tego chciałbym też przenieść kilka skryptów z oryginalnego projektu i wykorzystać je tutaj. Chociażby do rzeczy takich jak zachowanie wrogów, czy też innych poszukiwaczy, którzy byliby rywalami gracza. Póki co nie mam więcej do powiedzenia, jeśli chodzi o Make Me Amaze, więc przypuszczam, że na tym poprzestaniemy. Nie spodziewałem się, że ten projekt ulegnie tego typu zmianie, ale osobiście jestem zdania, że wyjdzie to na lepsze. Nie tylko nowy koncept wydaje się moim zdaniem ciekawszy, ale jednocześnie będzie prostszy do zaprogramowania. Hihi. No nic, to wszystko na dziś. Dziękuję Wam za oglądanie, życzę Wam wszystkim miłego dnia i wesołej Wielkanocy. Trzymajcie się.